Nazywam się Agnieszka Niedzielska. Od ponad 27 lat jestem osobą pracującą w swoim własnym zawodzie. Utworzyłam firmę początkowo jednoosobową, która na start była firmą wystarczającą. Była to taka typowa działalność handlowa. Po ukończeniu studiów filologię hiszpańską i pedagogikę troszeczkę pracowałam jako pilot wycieczek, pracowałam w szkole, wyjeżdżałam do Hiszpanii, ale to jak gdyby nie przynosiło mi takiej pełnej satysfakcji. Około ponad 10 lat temu postanowiłam zaangażować się i pomagać osobom niepełnosprawnym. Byłam współzałożycielką Fundacji Contigo, fundacji, której celem było założenie Zakładu Aktywności Zawodowej, który jest to taki specyficzny zakład, który zatrudnia osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności w 70%. Czyli to jest ten najwyższy stopień, gdzie w zasadzie ludzie nie powinni pracować. Ale chodzi o to, żeby ich wyciągnąć z domu, żeby ich aktywizować zawodowo, żeby wierzyli we własne siły, żeby nie byli ciężarem dla rodzin. I taki zakład praktycznie organizowałam od samych podstaw, od zapoznania się z ustawą, z rozporządzeniami i potem po kolei przez różne szkolenia nabierałam umiejętności i właśnie ten zakład jakoś tak udało mi się przez 10 lat prowadzić. Byłam tam kierownikiem. Bardzo dobrze wspominam ten czas. Bardzo dużo dała mi praca z ludźmi i bliskość właśnie z takimi osobami chorymi. Bardzo dużo wyniosłam, nauczyłam się, dużo doświadczyłam. W momencie, kiedy skończyłam 50+, sama zaczęłam mieć poważne problemy zdrowotne. Nie byłam w stanie już tak bardzo angażować się w pracę, gdyż ta praca naprawdę wymagała dużo więcej czasu niż normalnie, dużo większego wysiłku. Czasami trzeba było zastępować ludzi, więc te problemy zdrowotne uniemożliwiły mi. I w tym samym czasie z zakładu odeszły również kilka koleżanek, takich moich pracownic, w tym samym wieku, które też wspólnie ze mną postanowiły stworzyć mniej męczącą pracę. Postanowiliśmy stworzyć wspólną firmę w oparciu o tą moją taką początkową jednoosobową firmę handlową. Utworzyłyśmy 4 miejsca pracy, to znaczy ja utworzyłam, bo jestem właścicielem tej firmy, przygotowałam, zorganizowałam te miejsca pracy. To są takie punkty handlowe, gdzie dbamy o wyżywienie i o podstawowe potrzeby urzędników, lekarzy, obsługi medycznej, dlatego że te punkty są jeden między urzędami w takim kiosku, drugi mamy w przychodni rejonowej w Łańcucie i 2 sklepiki szkolne, czyli praca z dziećmi. Więc przygotowałam te miejsca pracy dla dziewcząt, tych dziewcząt 50-letnich plus. Może powiem parę słów o tych paniach. Są to kobiety przede wszystkim ze schorzeniami psychicznymi. Jedna dziewczyna po epizodzie takim dosyć poważnym, nowotworowym jest amazonką i kolejna dziewczyna po wypadku samochodowym z takimi zaburzeniami ruchu. Dziewczyny psychiczne, co by było z nimi, gdyby nie pracowały? No pewnie leżałyby w łóżku, przykryte kołdrą i chodziłyby do południa w piżamie, nie wiedząc, co ze sobą zrobić, narzekając na życie i świat. Bo tak po części to życie ich wyglądało. Praca mobilizuje ich nieprawdopodobnie. Dziewczyny muszą wstać rano, muszą zadbać o siebie, muszą się wymalować, muszą się ładnie uczesać,
ubrać i wyjść. Mają tego ogromną świadomość. Są niezależne, zarabiają, mają swoje pieniądze. No i przede wszystkim tak można powiedzieć, że tworzymy taki wspólny team. Pomagamy sobie w różnych dodatkowych problemach, jakie nas spotykają. Rozwiązujemy te problemy. Korzystamy ze swoich różnych znajomości, pomocy. W sumie współpracujemy już ze sobą 3 lata. Bardzo ważną rzeczą dla mnie jest to, żeby w pracy dziewczyny miały ze sobą dobre relacje. Żeby wszystkie trudne momenty, jak każda kobieta gdzieś tam sobie nosi, ma słabsze dni, żeby natychmiast je rozwiązywać, żeby niczego nie odkładać na później, żeby problemy się na siebie nie nakładały, żeby mówiły o swoich trudnościach, żeby jedna drugą mogła zastąpić. Także udaje nam się to osiągnąć i faktycznie jesteśmy takim naprawdę zespołem, który dba o to, żeby atmosfera w pracy była dobra i estetyka pracy była dobra, żeby klienci byli zadowoleni. Dziewczyny bardzo dbają o klientów, jest to ich taką wielką ambicją, żeby mieć dobre relacje, czy właśnie z obsługą medyczną, tak jak przychodni, czy z ludźmi chorymi, którzy przychodzą też do przychodni i bardzo często opowiadają o swoich chorobach. Dziewczyny z nimi rozmawiają, wysłuchują ich. W urzędach też dogadzamy, mamy dosyć dobre rzeczy do jedzenia, więc dbamy o to, żeby te rzeczy żeby było ciekawe menu. Przychodzą też ludzie, opowiadają o swoich problemach, troskach. W szkole, w sklepikach szkolnych dzieci bardzo lubią swoje panie. Panie też z nimi rozmawiają, śmieją się, czasami pocieszają, czasami pomagają w różnych trudnościach, także takie dodatkowe zajęcia poza takim zwykłym, czystym handlem to są właśnie relacje międzyludzkie. Po to, żeby ten świat, który stworzymy koło siebie, był miły, sympatyczny. Za to dziewczyny poza wynagrodzeniem otrzymują oczywiście komplementy, wdzięczności, miłe słowa i naprawdę jest to bardzo, bardzo budujące. To są to takie dodatkowe plusy właśnie pracy z ludźmi. Dziewczyny z każdym problemem zwracają się do mnie. Oczywiście staramy się, żeby ta praca nasza była fair play, mamy do siebie ogromne zaufanie. Ja staram się oczywiście te wszystkie ich problemy rozwiązywać, takie na bieżąco. Też mam naprawdę wieloletnie doświadczenie w tej pracy, w tej branży. Czasami też, żeby się lepiej poznać, żeby się też zrelaksować, spotykamy się kilka razy w roku w jakiejś knajpce, mamy taki swój ulubiony puchar malinowy, który nam poprawia nastrój. Wtedy rozmawiamy o swoich różnych takich sprawach bardziej prywatnych i mamy taki czas dla siebie. Głównym sukcesem chyba, jaki odnosimy, to jest stawianie na takie naprawdę podstawowe wartości, jak szczerość, uczciwość, rzetelność, sumienność. Jest to takim chyba największym naszym sukcesem, że takie właśnie rzeczy proste udaje nam się wdrażać w życie. I jeżeli chodzi o mnie, bardzo nie lubię w życiu monotonii, marnować życia na jakieś właśnie rzeczy takie, gdzie potem trzeba byłoby na przykład narzekać. Nie robię może rzeczy jakichś nadzwyczajnych, wręcz nawet bardzo przyziemne, ale uważam właśnie, że przez proste prace, właśnie zwykły kontakt z ludźmi, człowiek doznaje wielu takich ważnych momentów, bardzo się rozwija wewnętrznie. Podoba mi się bardzo właśnie takie spokojne, codzienne życie, taki zwykły, mały biznes, który nie jest biznesem bardzo stresującym, a bardzo mobilizującym. I
tak właśnie po tej 50 marzy nam się, żeby sobie do tej emerytury po prostu sympatycznie pracować. Jaką mamy przyszłość? No na pewno udoskonalenie naszej działalności, dbałość o, żeby jeszcze te punkty były milsze, bardziej nowoczesne, ciekawsza oferta dla naszych klientów. Ja osobiście bardzo lubię wszelkie wyzwania i świetną rzeczą jest wymiana doświadczeń, jaką dzięki właśnie projektom unijnym mogłam doświadczyć, wyjeżdżając często za granicę, spotykając ludzi, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne, wymianą doświadczeń, czerpaniem z ich pomysłów. Okazuje się, że te wszystkie problemy są bardzo zbliżone, tylko czasami to właśnie są lepsze rozwiązania, które też wdrażam i miałam też przyjemność z jedną z moich pracownic wyjechać za granicę, też poznała nowe miejsca i nowych ludzi i też nowych chorych ludzi z różnych krajów, co bardzo, bardzo, bardzo jakoś tak podbudowało ją. Dla innych kobiet, dla jakiejś rady dla kobiet, wszystkich kobiet, i niepełnosprawnych, i niepełnosprawnych, bardzo ważną rzeczą jest, żeby brać życie w swoje ręce, żeby spełniać swoje marzenia, żeby mieć swoje własne pieniądze, żeby się szukać pracy, żeby się mobilizować do pracy, żeby dbać o siebie, żeby się rozwijać, bo życie jest krótkie, piękne i szkoda wam.